Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się dziś spotkać na seminarium inaugurującym projekt Precious HMF Study. W projekcie biorą udział partnerzy z Polski i ze Szwajcarii, łącząc kompetencje z zakresu technologii, analizy i medycyny. W związku z tym, że projekt ma charakter międzynarodowy, slajdy zostały przygotowane w języku angielskim, natomiast prezentacja będzie prowadzona w języku polskim. Zacznę od krótkiego wprowadzenia do problemu, który jest punktem wyjścia dla naszego projektu. Wcześniaki, szczególnie te z bardzo niską masą urodzeniową, stanowią jedną z najbardziej wrażliwych grup pacjentów. Ich prawidłowy rozwój zależy w dużej mierze od odpowiedniego żywienia. Dlatego jego optymalizacja w pierwszych tygodniach życia jest kluczowa dla ich rozwoju. Mleko kobiece jest najlepszym pokarmem dla noworodków, ale również i dla wcześniaków. Wiemy już, że karmienie piersią, karmienie mlekiem kobiecym zmniejsza znacząco ryzyko powikłań oraz poprawia przeżywalność. Problem polega jednak na tym, że mleko ludzkie, mleko kobiece jest nie zawsze wystarczające dla wcześniaków pod względem wymagań pokarmowych. Dotyczy to szczególnie podaży białka i energii, dlatego w praktyce klinicznej stosuje się wzbogacanie mleka kobiecego. Wśród stosowanych wzmacniaczy znajdują się takie produkty, które bazują na bazie mleka krowiego oraz na bazie mleka kobiecego. Te pierwsze są szeroko stosowane, natomiast te drugie są alternatywą i jak dotąd są stosowane w bardzo ograniczonym zakresie. Oba rodzaje wzmacniaczy mają swoje wady i jak dotąd nie wymyślono takiego rozwiązania, które byłoby w pełni bezpieczne, w pełni dostępne i odpowiadałoby na indywidualne potrzeby pacjenta. I właśnie na ten problem odpowiada nasz projekt. Naszym celem jest opracowanie takiej technologii, która umożliwi indywidualne wzbogacanie mleka bezpośrednio w szpitalu przy łóżku pacjenta. W projekcie będziemy rozwijać i weryfikować technologie, które uzyskały już etap prototypu i mamy nadzieję, że nasze badania, nasza praca będą takim krokiem, które pozwolą na realne wdrożenie tych technologii. Zakładamy, że opracowana przez nas technologia pozwoli na poprawę jakości żywienia poprzez indywidualne wzbogacanie mleka kobiecego. To wzbogacanie będzie bardziej precyzyjne, bezpieczne i w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powikłań oraz pozwoli na zachowanie właściwości biologicznych mleka. Naszym celem jest również zbliżenie takich rozwiązań naukowych do bezpośredniej praktyki klinicznej. Tu na tym slajdzie możecie Państwo zobaczyć, jak będzie przebiegała współpraca pomiędzy partnerami i podział pracy w projekcie. Te kluczowe rozwiązania technologiczne będą rozwijane równolegle przez naszych przemysłowych partnerów, firmę Babylab i firmę Prems. Następnie na Politechnice Gdańskiej będziemy przeprowadzać optymalizację i walidację tych technologii i w końcowym etapie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym będzie przeprowadzona walidacja kliniczna. Tu widzimy, jak projekt rozkłada się w czasie. Rozpoczęliśmy już naszą pracę. Projekt trwa od 2026 roku do 2029. Poszczególne etapy nakładają się na siebie. Takie równoległe prowadzenie prac pozwala nam na płynne przechodzenie od rozwoju technologii do wdrożenia klinicznego. Każdy etap projektu ma swojego lidera
Ja mam przyjemność koordynować całością, natomiast teraz poproszę liderów poszczególnych zadań o przedstawienie swojej części projektu i jako pierwszą chciałabym zaprosić dr Zinę Judinę, która jest założycielką firmy Babylad. Zina jest autorką rozwijanej koncepcji i pracuje nad nią już kilka lat. Także zapraszam Zinę. Zina, the floor is yours. Thank you very much, and thank you very much, Edita, for such kind introduction. So I would like shortly present what is Babylad doing last years. Our concept developed from idea, from scratch, and we had several iterations, of course, before we reach stage where we are. Firstly, we need to verify that this method will work at all, because if I approached 7 years ago companies who make filters, they say it's not possible. We can't believe that you can take filtration for milk which was not centrifuged before. And their approach was based by cow milk. And of course, for cow milk, it's not possible because the fat globules are large and that block filters immediately. But human milk was tailored for stomach of human babies, which is such a small compared with calf. And that's exactly the reason why it worked for human milk and not for cow milk. And after, when this protocol was verified, we need to make prototype number 1, which looks really ugly. It was basically just several cylinders together. Then prototype number 2, when all compounds were just assembled in a single chain, fridge to cool temperature, always to 4 degrees balance to measure the weight, because we could not use transparent cylinder. Transparent cylinder, if from plastic, would not be acceptable for doctors, because you can have issue with hygiene. So we need to recalculate volume based off weight measurements. Then we need to have magnet stirrer, always mix milk inside, etc., etc. And then nicely, last stage, you could see it here. And that's already a fully ready device, which will soon be shipped to Poland, and you can test it also here. This prototype we call clinically not yet tested, but preclinically verified. And actually, in terms of this grant, we want to redesign this machine, remove still some small imperfections, and make a clinically safe device for clinical studies based on this prototype. Then we also did some work already in the field of human milk analysis, because when you buy products from cow milk for fortification, they have labeling. How much protein, how much carbohydrates, how much fat. And then you can't do the same with human milk because it's every day different. It's highly flexible, especially for fat. Variation can be from 1 gram per 100 ml to 4.5 grams per 100 ml. How can you guess here? You can't guess. It's a health of baby. So you need strictly know how much you put into the milk every day, and for that you need to measure it. And for that, with Radek help, we hope we further improve our current prototype, which is now using ultraviolet spectroscopy, UV method, to quantify protein and fat. And that I will not take part from Radek discussion. We hope we can go for much better version also here. Now I talk only about Babylad device development. So basically from current prototype, in 20 months, we want to redesign, slightly improve, make more safe device ready for clinical test. And this device can be also called initial industrialization stage 1. And it's 20 months. And the objective, of course, to move our technical development closer and closer to the regulatory approval and market launch at the end, which is not feasible in terms of this project, but feasible to go to much more advanced and mature stage. We break our protocol, how we deliver it, for several stages, milestone 1, 2, 3, 4 blocks, and at the end we will have final readiness and give it for clinical study. So it should be verified also here at the end. And several outputs, so it should be fully ready for clinics. Number 1 means everything. Hygiene should be tested. Again, verify that we don't have any risk for pathogens. We know already everything about temperature control,
that it will keep stable, but we need still to demonstrate that there is no risk, for example, when you insert air filter, that you introduce something else, etc., etc. Then we will make a better user-friendly software. Now it's still, I would say, for research grade, but for final user it should be improved to make it more easy. Then we improve electronics, that's also can be realistically done. Now it's already in a good stage, but make it more robust. And we prepare also documentation for regulatory approval, which should not be ignored. It's a very important part of medical device development. So in this case, from level number 5 of device development, we'll go level 7, 8, which is a very important milestone. Here I call Radek. Thank you very much for your attention. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Radosław Papis. Jestem właścicielem firmy Prems. Przypadł mi zaszczyt kontynuacji rozwoju analizatora mleka kobiecego. Będziemy rozwijać to, co udało się Zinie osiągnąć podczas jej badań, czyli będziemy analizować mleko przy pomocy spektrometru UV. Wstępne badania wykazały, że ta metoda nadaje się do tego zadania. Dlaczego jest potrzebna? Dlatego, że skoro wzbogacamy mleko, musimy wiedzieć, o ile jest wzbogacone, tak więc będziemy mierzyć przed i po. To wzmacnianie jest chyba bardziej, tak? Przed tym procesem i po procesie, żeby znać, jak skuteczna była jak skuteczny był ten proces. Tak, co jest ważne też w tym projekcie, nasze urządzenie będzie zużywać znacznie mniejszą objętość mleka w pojedynczej próbce, gdzie w urządzeniach konkurencyjnych jednak jest to duża ilość, zwłaszcza, że to jest towar deficytowy. No i mamy nadzieję, że przyspieszymy proces tego pomiaru. Krótko o mojej firmie. Firma mniej więcej w różnej formie działa od około 2018 roku. Do tej pory zajmowaliśmy się głównie urządzeniami do akceleratorów cząsteczek. Współpracowaliśmy z projektem Europejskiego Źródła Spalacji w Szwecji, DESY w Hamburgu w Niemczech oraz teraz współpracujemy z Fermilabem w Stanach Zjednoczonych. Ale to są akceleratory cząsteczek. To jest Państwu temat może daleki. Czas zrobić coś bliższego ludzkości dla ludzi. Dlatego bierzemy udział tutaj w tym projekcie. Na mój zespół, który się będzie zajmował tym projektem, przypadam ja. Jestem elektronikiem z wykształcenia. Tak, będę odpowiadał za konstrukcję mechaniczną i elektroniczną. Do współpracy mam ze sobą tutaj Natalię Wilczek. Ona będzie odpowiadać za stworzenie modeli i analizę danych pomiarowych. Co chcemy zmienić? Dotychczasowe urządzenie używa właściwie tylko spektrum absorpcji fali w zakresie UV. Chcemy zmodyfikować drogę światła w tym urządzeniu, tak żeby jak najbardziej wykorzystać światło emitowane przez nasze źródło i jak najbardziej wykorzystać po prostu to światło, które przechodzi przez naszą próbkę. Również ulegnie zmianie źródło promieniowania. Dodamy także przynajmniej pomiar, ale także liczymy na kontrolę temperatury naszej próbki, tak żeby to był kontrolowany proces. MIRIS tego nie posiada. Liczę na to też, że uda nam się wykorzystać czujniki mikrofalowe, tak żeby zwiększyć jeszcze dokładność
tego pomiaru. Literatura pokazuje, że można wykorzystać takie właśnie mikrofale do estymacji ilości tłuszczu w mleku. Teraz pytanie, jak chcemy to zrobić. W tym roku liczę na to, że uda nam się, znaczy nie liczę, my zrobimy prototyp urządzenia, który pod koniec roku przekażemy na Politechnikę Gdańską w celu przebadania, porównania wyników z metodami referencyjnymi oraz z MIRIS-em. Uzyskamy wtedy dużą ilość danych, na których podstawie skorygujemy nasz model i następnie powtórzymy ten proces. Poprawimy urządzenie, na pewno wyjdą różne rzeczy, część rzeczy można będzie usunąć, część dodać. Powtórzymy proces pomiarów i następnie na koniec projektu będziemy mieli urządzenie, które będzie miało zapewne lepsze parametry niż to, które będzie na początku. Rezultaty. No, rezultatem projektu na pewno będzie nowe urządzenie do pomiaru zawartości składu mleka kobiecego ze zwiększoną dokładnością w porównaniu z tego, co mamy teraz. No i to będzie urządzenie, które będzie stanowiło część całego systemu właśnie wzbogacania mleka kobiecego w celu dokarmiania niemowlęków. Dobrze, to z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzień dobry, ja się nazywam Dorota Martysiak-Żurowska i będę miała przyjemność prowadzenia trzeciego etapu prezentowanego projektu. Ogólnie zadaniem trzeciego etapu będzie przeprowadzenie szeregu analiz, zwalidowanie samej procedury zagęszczania, tak żeby fizycznie opracować końcowy, gotowy do wdrożenia protokół, gotowy do wdrożenia w klinice. Co będziemy musieli zrobić? Zaczniemy od samej optymalizacji parametrów działania tego pasteryzatora, czyli przełożenie tych parametrów, które już Zina nam powie, które są znane, na cechy mleka kobiecego. Tutaj pod uwagę trzeba będzie wziąć oczywiście temperaturę i czas działania i ciśnienie, ale również samo postępowanie z tą próbką, jak i w jaki sposób rozwiązać mycie tego urządzenia i przygotowania go do działania. Bardzo ważnym etapem, bardzo ważnym tutaj kwestią na tym etapie jest wybranie jednego parametru, który będzie gotowy, który będzie wskazywał nam stopień zagęszczenia. To musi być parametr, który będzie łatwo oznaczalny, łatwy do wykonania i możliwy również do wykonania w klinice. Tak? Coś, co będziemy na poziomie którego będziemy mogli w stanie określić, na jakim etapie jesteśmy. Czyli zakończeniem tego jakby pierwszego będzie opracowanie takiego stabilnego, powtarzalnego procesu wzmacniania mleka kobiecego przy użyciu tego urządzenia BabyLat. Co w następnym kroku? Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, niesłychanie ważne. Sprawdzimy niewątpliwie, jaka będzie efektywność procedury pasteryzacji gotowego produktu, mając do czynienia z taką skoncentrowaną, zagęszczoną, czyli matrycą o większym obciążeniu mikrobiologicznym. To musi być koniecznie sprawdzone, więc zweryfikujemy wszystkie te parametry, tak żeby uzyskany produkt był bezpieczny pod tym kątem. Następny etap, a właściwie jednoczesny, bo te etapy będą się w pewnym stopniu na siebie nakładać, to również jest określenie takiej jakości odżywczej i biologicznej uzyskanych preparatów, więc na tym etapie sprawdzimy zawartość podstawowych składników odżywczych, osmolalność, również niesłychanie ważną, jak i wybrane witaminy, wybrane funkcjonalne białka, czy też aktywność wybranych enzymów. Tutaj na tym etapie zostanie również wykonany profil lipidomiczny
tych preparatów, czyli potwierdzenie, końcem tych dwóch etapów będzie potwierdzenie mikrobiologicznego bezpieczeństwa i potwierdzenie jakości odżywczej i funkcjonalnej tego produktu. Kolejny etap to jest sprawdzenie, w jaki sposób wzbogacone mleko kobiece, czy też fortyfikant uzyskany z mleka kobiecego będzie reagował na warunki przechowywania. Sprawdzimy tutaj również pod kątem mikrobiologicznym, jak i stabilność składników odżywczych, przy czym użyjemy takich parametrów i takiego przełożenia, jakie ma miejsce w klinice. Tak? Czyli odwzorujemy dokładnie te parametry, które będą już stosowane w szpitalu. Końcowo naszym zadaniem jest opracowanie gotowego standardu, gotowego SOP-u do produkcji fortyfikantu uzyskanego z mleka kobiecego, bazującego na wszystkich analizach wykonanych, na zwalidowanych analizach. Protokół taki, który będzie gotowy do tego, aby wdrożyć cały tok postępowania już w klinice. Dziękuję. Dzień dobry. Ja nazywam się Barbara Kusznierewicz i jestem odpowiedzialna za zadanie czwarte. Zadanie czwarte będzie dotyczyło walidacji analizatora mleka ludzkiego, który będzie zaprojektowany i tutaj wykonany przez firmę PREMS w ramach zadania drugiego. I nasze zadanie czwarte będzie realizowane na Politechnice Gdańskiej przez zespół naukowców z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. To zadanie czwarte rozpocznie się na początku drugiego roku trwania projektu i głównym celem tego projektu jest potwierdzenie, że ten nowy analizator, działanie tego nowego analizatora jest wystarczająco dokładne i powtarzalne, tak żeby można było je zastosować do tej indywidualnej fortyfikacji mleka na oddziałach neonatologicznych. To zadanie czwarte jest takim etapem pośrednim pomiędzy właśnie rozwojem tej technologii nowego analizatora, który będzie właśnie realizowany w zadaniu drugim, a wykorzystaniem już tego urządzenia w zadaniu piątym właśnie już przy badaniach klinicznych. W ramach zadania czwartego będą określone wszystkie kluczowe parametry jakości pomiaru i będziemy tutaj się skupiać nie tylko na dokładności, ale również na powtarzalności oraz odporności analizatora tego nowego urządzenia na różnice pomiędzy próbkami mleka. Ten analizator będzie dedykowany do pomiarów takich najważniejszych składników żywnościowych mleka kobiecego, które są właśnie bardzo ważne przy projektowaniu fortyfikacji tego mleka i będą to głównie właśnie całkowita zawartość białka, całkowita zawartość lipidów oraz węglowodanów. Proces walidacji będzie się składał z kilku etapów. W pierwszym etapie będą przygotowane próbki mleka, które następnie będą poddawane analizie za pomocą tego nowego analizatora i równocześnie te same próbki mleka będą poddane analizie przy wykorzystaniu innych metod referencyjnych. Uzyskane wyniki zostaną poddane analizie porównawczej, dzięki której określimy, jaka jest wiarygodność pomiarowa tego nowego urządzenia. W ostatnim etapie zadania planujemy właśnie przygotować zestaw procedur operacyjnych do stosowania przy badaniach klinicznych. Głównym rezultatem tego zadania czwartego jest uzyskanie pełnej walidacji tego urządzenia jeszcze przed rozpoczęciem właśnie badań klinicznych i w połowie tego zadania planujemy uzyskać pierwsze wyniki analiz pomiarowych i na końcowym już etapie, tak żeby mieć już w pełni zwalidowane urządzenie oraz zestaw procedur operacyjnych, które będą dedykowane dla użytkowników już podczas badań klinicznych.
Niewątpliwie takim dużym wyzwaniem w tym zadaniu jest duża rozbieżność naturalna w składzie mleka kobiecego, które może właśnie wpłynąć na wyniki pomiarów. Z tego względu w tym zadaniu planujemy podczas walidacji korzystać z szerokiej gamy próbek, które będą reprezentowały różne typy mleka kobiecego oraz przeprowadzać regularne, częste kalibracje tego urządzenia w oparciu o metody referencyjne. Żeby oczywiście te ryzyko zminimalizować, tutaj potrzebujemy współpracy wszystkich partnerów, którzy biorą udział w projekcie, którzy są odpowiedzialni za różne etapy tego projektu. Firma Prems za właśnie rozwój technologii i za ten nowy analizator, my jako Politechnika Gdańska za walidację oraz za przeprowadzanie tych takich analiz porównawczych, firma Babylab za integrację tego nowego urządzenia z systemem Enricher, no i oczywiście Akademia, Uniwersytet Medyczny, który właśnie będzie używał to urządzenie podczas badań klinicznych, które są właśnie ujęte w zadaniu 5. Dziękuję. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Jasembabowicz i chciałabym opowiedzieć o ostatnim, czyli 5. zadaniu w naszym badaniu. Będzie to etap kliniczny naszego badania. Zaczyna się prawie za 2 lata, czyli w grudniu 2027 roku. Będzie to badanie z losowym doborem chorych, w którym będziemy włączać wcześniaki, noworodki urodzone między 28 a 32 tygodniem ciąży. Będziemy porównywać wzmacnianie mleka kobiecego wzmacniaczem pochodzenia ludzkiego, jak również pochodzenia krowiego. I będziemy to przeprowadzać w klinice neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chciałabym tutaj przedstawić częściowo obecny zespół, który będzie się zajmował dzięki wiedzy, doświadczeniu i ogromnemu oddaniu naszego zespołu. Mamy nadzieję, że uda nam się w sposób skuteczny i bezpieczny dla naszych pacjentów przeprowadzić ten kliniczny etap badania Precious HMF Study. W naszym badaniu są lekarze, położne oraz chemiczka, którzy będą czuwać nad prawidłowym procesem i przebiegiem całego zadania 5. Planujemy włączyć 20 pacjentów do naszego badania. 10 dzieci będzie karmionych mlekiem kobiecym z dodatkiem wzmacniacza pochodzenia krowiego, czyli taką metodą, jaka jest stosowana obecnie. Jest to standardowa procedura u tych dzieci. Oraz 10 dzieci mlekiem kobiecym z dodatkiem wzmacniacza pochodzenia ludzkiego. Będziemy obserwować te dzieci średnio mniej więcej przez około 6 tygodni, czyli tyle, ile czasu spędzą u nas w szpitalu. Objętość mleka, które każdego dnia dzieci będą otrzymywały, będzie dostosowana do ich potrzeb, do ich możliwości, do ich masy ciała danego dnia. Co istotne, po każdym cyklu przygotowania wzmacniacza pochodzenia kobiecego będziemy badać makroskładniki obecne w tym produkcie, który otrzymamy, w związku z czym tutaj nie będziemy zgadywać czy szacować, jakie ilości tych składników dzieci dostaną, tylko będziemy bardzo precyzyjnie mogli odpowiadać na ich potrzeby. Jakie są najważniejsze wyniki, które będziemy oceniać? No przede wszystkim najistotniejszym wynikiem dla nas jest bezpieczeństwo naszych pacjentów i to jest na pierwszym miejscu, ale będą też drugorzędowe wyniki i wśród nich jest tolerancja tego wzmacniacza pochodzenia kobiecego. Będziemy również oceniać istotne działania niepożądane, wśród nich przede wszystkim wystąpienie martwiczego zapalenia jelit, wystąpienie posocznicy, jak również zgonów. Będziemy oceniać też to, jak nasze dzieci rosną. Każdego dnia będziemy sprawdzać ich masę ciała, przyrost. Będziemy mierzyć też obwód głowy, jak to się będzie zmieniało w trakcie obserwacji. Każdego dnia będziemy badać naszych pacjentów ze szczególnym oczywiście
zwróceniem uwagi na objawy pochodzące z przewodu pokarmowego, ale też właśnie na przyrost masy ciała, na możliwość zwiększania porcji żywienia mlekiem. Oprócz tego planowane są badania laboratoryjne, screening w kierunku osteopenii wcześniaków, w kierunku retinopatii wcześniaków i ocena podstawowych parametrów laboratoryjnych, jak również ultrasonograficznych. Dlaczego tak ważne jest to badanie? Po pierwsze, to będzie pierwsze badanie, które będzie oceniało wykorzystanie tego wzmacniacza pokarmu kobiecego pochodzenia ludzkiego w prawdziwym oddziale noworodkowym, czyli w praktyce klinicznej. To nie tylko ocena bardzo szczegółowa bezpieczeństwa zastosowania wzmacniacza i wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych, ale to też właśnie indywidualnie dobrane żywienie dla każdego dziecka, bo będziemy mieć dokładną ocenę makroskładników, które będą się znajdowały w każdej porcji, którą dziecko będzie karmione. To jest taki wstęp do spersonalizowanego żywienia dzieci urodzonych przedwcześnie i tak naprawdę badanie Precious HMF Study i nasze zadanie 5 to jest taki most, który łączy badania nad żywieniem dzieci urodzonych przedwcześnie konkretnie z wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce klinicznej. Dziękuję bardzo.